Główny szlak beskidzki. Część czwarta: Beskid Żywiecki i Beskid Śląski. W tej fotorelacji zobaczymy 130-kilometrowy odcinek głównego szlaku beskidzkiego, który swój początek bierze w Bystrej Podhalańskiej, na Pogórzu Orawsko-Jordanowskim, przechodzi przez Beskid Żywiecki, następnie przez Beskid Śląski i kończy swój bieg w Ustroniu. Suma podejść na tym odcinku wynosi 6473 metry. Suma zejść 6564 metry. Najwyższym punktem na tej trasie to Babia Góra, 1725 metrów. Przez większość fotorelacji widzieliście, że była piękna pogoda. No i rzeczywiście tak było. Natomiast podchodząc już w paśmie Polic, złapał mnie deszcz. W okolicach Judaszki, Przełęczy Malinowe przestał padać deszcz i mogłem spokojnie sobie dochodzić do schroniska PTT na hali Krupowej, gdzie zresztą miałem kolejny nocleg. Na następny dzień wyszedłem dość wcześnie na szlak. Z uwagi na to, że słyszałem o burzach w rejonie Babiej Góry, właśnie w okolicach godziny 12-14, chciałem uniknąć tego, będąc na szczycie. Przechodząc przez Police, mija się miejsce katastrofy lotniczej z 2 kwietnia 1969 roku. Jak widać, cały czas dopisywała mi pogoda i pomalutku zmierzałem ku głównemu wejściu na Przełęcze Krowiarki do Babiogórskiego Parku Narodowego. Będąc na Sokolicy, obserwuję już zmieniającą się pogodę. Jest około godziny 11:30. Będąc na kempie, już dosyć mocno przyspieszam. Pogoda bardzo się zmienia. Nad szczytem Babiej Góry zbierają się już chmury burzowe. Jednak dla wielu turystów nie stanowi to jakiegoś większego problemu. Siedzą sobie na kocykach, wylegują się, a chmury coraz bardziej przybierają ciemne barwy. Babią Górę dosyć dobrze znam, a chmury, które nadciągnęły nad nią, oznaczały tylko jedno – dosyć mocną burzę. Ludzie natomiast nic sobie nadal nie robili, siedzieli, śmiali się, a ja wyszedłem tylko chyba na jedynego tam wariata, który zaczął dosyć gwałtownie schodzić w dół. Ja dosyć mocno obniżyłem swoją wysokość i będąc już gdzieś pod przełęczą Brona, uderzyło kilkakrotnie dosyć mocno w szczyt Babiej Góry. Dochodząc do schroniska, już dosyć mocno padało. Ulewny deszcz przeczekałem w schronisku, przeczekałem gwałtowną burzę z wyładowaniami i ruszyłem dalej w drogę w kierunku Głuchaczek. Na polu namiotowym SKPB Katowice, baza Głuchaczki, już w zasadzie większość zbierała się, namioty były już pomału składane. Był to albo ostatni, albo przedostatni dzień funkcjonowania bazy. Uchodząc kawałek na Jaworzynie, napotykam bazę Jaworzyna. Chyba jest to jakaś prywatna baza. Na Przełęczy Glinne znajduje się stare przejście graniczne. Odpoczywam chwileczkę i w ciemnościach już docieram na halę Miziową, gdzie mam kolejny nocleg. Nazajutrz jest piękna pogoda. Zmierzam z hali Miziowej w kierunku hali Rysianka. Wychodząc z hali Miziowej, całą drogę towarzyszy mi przepiękna pogoda.
Dochodzę do hali Rysianka, towarzyszą mi przepiękne widoki, nie ma w zasadzie ani jednej chmurki na niebie. Odpoczywam chwileczkę w schronisku na hali Rysiance oraz kieruję się na Słowiankę. Na Słowiance Tymbark znowu mówi mi w drogę, więc idę dalej w kierunku Węgierskiej Górki. Idąc sobie właśnie zaczynam już dostrzegać pasma Beskidu Śląskiego, a konkretnie pasmo Baraniogórskie. Potem dosyć kawałek jeszcze nużącej drogi asfaltowej, po czym docieram do Węgierskiej Górki. W Węgierskiej Górce przechodzę przez most, przekraczam rzekę Sołę i tym samym znajduję się już w Beskidzie Śląskim. Pozostawiam piękne widoki Beskidu Żywieckiego za sobą i zmierzam w kierunku Baraniej Góry. Oczywiście z Glinnego widzę już nadciągające chmury nad Baranią Górą. Tutaj spieszę się niezmiernie, ponieważ faktycznie słychać burzę. Docieram na Baranią Górę. Standardowo na szczycie robię 2-3 fotki i szybko uciekam w dół. Gdzieś w okolicach przed schroniskiem na Przysłopie słychać, jakie piekło rozpętało się już na szczycie. Burza jest dosyć gwałtowna, opad deszczu. Na Przysłopie również zostaje już na nocleg. Na następny dzień wychodzę stosunkowo wcześnie ze schroniska na Przysłopie. Wszyscy w zasadzie jeszcze śpią. No i w zasadzie sam jestem na szlaku. Idę sobie przez Stecówkę, Kubalonkę, Beskid i dochodzę do tak zwanego pasma granicznego. Dochodzę pomału do schroniska Petetek na Stożku Wielkim oczywiście. Odpoczywam chwileczkę w schronisku i zaczynam dalej iść w kierunku Stożka Małego w Cieślara. Kontynuuję swoją podróż, znajduję się właśnie na Soszowie Wielkim, idę dalej na Soszów Mały, Przełęcz, Beskidek oraz pomalu dochodzę na Wielką Czantorię. Na Wielkiej Czantorii spotykam się oczywiście z ogromnymi tłumami. W zasadzie schodząc w dół napotykam na polanie Stokłosica ogromną masę turystów, która napiera na Wielką Czantorię. Ja schodzę sobie dalej do Ustronia Polany. Za chwileczkę będę przechodził rzekę Wisłę, aby jeszcze wejść na chwilkę w Beskid Śląski. Podchodzę sobie na Równicę. Oczywiście jest to monotonna droga, często przeplatana asfaltem, a potem schodzę już w dół na stację kolejową w Ustroniu Zdrój. Tam kończy się bieg głównego szlaku beskidzkiego.
Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na kolejne relacje. Jeżeli podobała Ci się wideorelacja, proszę o łapkę w górę oraz o subskrybowanie kanału. Jeżeli masz uwagi, napisz koniecznie je w komentarzu. Dzięki i do zobaczenia wkrótce w kolejnej fotorelacji.